Moguncja to miasto, które dumnie wznosi się tam, gdzie Ren spotyka Men, a historia splata się z nowoczesnością. To tutaj legioniści rzymscy wbili pierwsze palisady, zakładając obóz, który przetrwał tysiąclecia. To tutaj narodziła się rewolucja druku za sprawą Jana Gutenberga, człowieka, który odmienił świat słowem. Moguncja to nie tylko podręcznik historii. To pulsujące życie, dźwięki katedry, zapach wina z nad wzgórz Rheinhessen i uśmiechy mieszkańców świętujących każdą okazję z typowym dla tego regionu entuzjazmem. W ciągu najbliższych 10 minut przeniesiemy się w czasie od czasów rzymskich przez średniowieczne mury aż po współczesne oblicze miasta, w którym tradycja i innowacja idą ramię w ramię. Historia Moguncji zaczyna się ponad 2000 lat temu. W roku 13 przed naszą erą rzymscy legioniści zakładają tu warowny obóz – Mogontiacum. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od celtyckiego bóstwa Mogonsa, strażnika miejsc świętych. Z czasem Mogontiacum staje się stolicą prowincji Germania Superior, jednym z najważniejszych rzymskich ośrodków na północnych rubieżach imperium. I choć dziś z rzymskich czasów pozostały już tylko fragmenty, jak kamienne ruiny teatru czy pozostałości akweduktu, duch imperium nadal unosi się w powietrzu Moguncji, wpisując ją w wielką opowieść o cywilizacji, która odmieniła Europę. W samym sercu Moguncji, tuż przy rynku, wznosi się monumentalna budowla. Katedra Świętego Marcina, znana również jako Mainzer Dom. To nie tylko świątynia. To milczący świadek ponad tysiącletniej historii Niemiec i Europy. Zbudowana z czerwonego piaskowca katedra dominuje nad panoramą miasta. Jej początki sięgają przełomu X i XI wieku, kiedy arcybiskup Willigis, jeden z najpotężniejszych ludzi cesarstwa, zapragnął stworzyć kościół godny koronacji królów. Tuż po zakończeniu budowy w 1009 roku katedra stanęła w ogniu. Tragedia? Z pewnością. Ale też początek jej niezwykłej historii. Odbudowywana i rozbudowywana przez kolejne stulecia zachowała romańskie serce, lecz zyskała elementy gotyku, baroku, a nawet wpływy klasycyzmu. Każda epoka pozostawiła tu swój ślad, niczym warstwy historii zapisane w kamieniu. Dziś przyciąga nie tylko pielgrzymów i wiernych, to także miejsce refleksji dla tych, którzy szukają kontaktu z historią, tą pisaną nie tylko w księgach, ale i w architekturze. Gdy stajemy w cieniu jej wież, czujemy, że czas tu nie zniknął, tylko ukrył się w kamiennych filarach, sklepieniach i ciszy, która wciąż potrafi przemówić do tych, którzy chcą słuchać. W średniowiecznych murach, w cieniu klasztorów i kamienic dojrzewa też coś znacznie większego. Jan Gutenberg tworzy coś, co zmieni świat na zawsze. Druk z ruchomą czcionką. Niepozorny wynalazek, z pozoru tylko udoskonalenie kopiowania tekstów, nagle staje się iskrą, która zapala ogień nowoczesności. Dzięki niemu książki przestają być luksusem dla nielicznych. Myśl, wiedza i słowo zaczynają krążyć swobodnie po Europie, torując drogę reformacji, renesansowi i rewolucji naukowej. Wydrukowana tu Biblia Gutenberga nie jest tylko dziełem typograficznym, to symbol nowej epoki. Dziś oryginalne egzemplarze tej księgi należą do najcenniejszych skarbów dziedzictwa kultury. Ale Moguncja to nie tylko katedra i Gutenberg. To także inne miejsca, które noszą w sobie ślady przeszłości, mrocznej przeszłości. W
roku 1349 w Moguncji nie było miejsca na wątpliwość. Czarna śmierć zabijała tysiące, a ludzie potrzebowali winnych. Wskazano ich palcem. Żydzi, ci sami, którzy przez wieki żyli tu obok, leczyli, handlowali, modlili się, zostali oskarżeni o zatruwanie studni. Nie było sądu. Była tylko furia. Tego dnia tłum wkroczył do dzielnicy żydowskiej z pochodniami i siekierami. Nie rozróżniano wieku, nie zadawano pytań. Rodziny barykadowały się w domach, dzieci chowały się w piwnicach. Ojcowie wstrzymywali oddech, by nie wydać swojej obecności. Ale ogień nie pyta o imię. Rozlał się po wąskich uliczkach, wspiął się na dachy domów i świątyń. Spalił życie. Około 400 ludzi. Wielu spłonęło żywcem, inni zginęli od mieczy i kamieni. Wszystko to działo się w cieniu katedry, której dzwony tego dnia milczały. Nie trzeba wielu dni, by zatrzeć wieki współistnienia. Wystarczy jeden, podpalony gniewem. W jednej z cichych sal muzeum w Moguncji spoczywa niepozorny kamień. Ma ledwie kilka centymetrów długości, waży tyle co filiżanka kawy, a jednak jego ciężar, nie ten fizyczny, lecz kulturowy, trudno przecenić. To Wenus z Gunnersdorf, jedna z najstarszych rzeźb ludzkiego ciała na kontynencie. Powstała ponad 23 000 lat temu, wyryta w łupku ręką, która nigdy nie znała pisma, ale znała symbol. W tej niewielkiej figurce zamknięta jest prehistoria naszej wrażliwości, echo duchowości, które wyprzedza religię, cywilizację i języki. Jest jak szept przodków, którzy, zanim zbudowali świątynię, nosili boginię w dłoniach. Na wzgórzu świętego Stefana wznosi się gotycki kościół świętego Szczepana. W jego wnętrzu czeka niespodzianka. Niebieskie witraże Marka Chagalla, stworzone przez artystę jako gest pojednania i nadziei. Tuż obok znajdują się pozostałości po jednej z najstarszych wspólnot żydowskich w Niemczech. Plac synagogalny z nowoczesnym budynkiem o kształcie zainspirowanym hebrajskim słowem kedusza, co znaczy świętość, podniesienie. Przypomina, że historia Moguncji to także historia obecności żydowskiej, współistnienia i pamięci. Warto też wspomnieć o potężnej cytadeli Moguncji, XVIII-wiecznej fortecy, której bastiony wciąż dominują nad panoramą miasta. Dziś to miejsce spacerów, wydarzeń kulturalnych i zadumy nad tym, jak często historia była walką o przetrwanie. Tu, między zaułkami Starówki, odnajdziemy także barokowe skarby. Kościół świętego Augustyna, świętego Ignacego czy świętego Krzyża. Świadectwa duchowości i sztuki przełomu epok. Na rynku Marktplatz, w cieniu ratusza i historycznych kamienic, codzienność miesza się z tradycją. Tętniące życiem stragany, zapach pieczywa i przypraw, rozmowy toczące się w gwarze lokalnych dialektów, wszystko to tworzy rytm współczesnej Moguncji. Choć na przestrzeni wieków Moguncja przeżyła wojny, pożary i zniszczenia, wciąż zachowuje swój niepowtarzalny charakter. To miasto, które nie zatrzymało się w historii, ale nauczyło się ją pielęgnować, jednocześnie patrząc w przyszłość. Moguncja to także dziś miasto uniwersyteckie, centrum mediów i komunikacji, siedziba telewizji ZDF, to miejsce spotkań ludzi, kultur, pomysłów. Radosna i towarzyska słynie z karnawału Mainzer Fastnacht, którego kolorowe parady są sercem lokalnej tożsamości. Nie bez powodu mówi się, że Moguncja to jedno z tych miast, gdzie łatwo poczuć się jak u siebie, bo łączy w sobie ciepło wspólnoty z bogactwem historii. Moguncja to przestrzeń, w której przeszłość nie jest martwa, lecz żywa, obecna w kamieniu, papierze i sercach mieszkańców. To
miejsce, w którym rzymskie fundamenty wspierają gotyckie wieże, a wynalazek z epoki Gutenberga wciąż inspiruje nowoczesne formy przekazu. Tu historia nie spoczywa w muzeach. Tu wciąż się ją opowiada, przy winie, w salach koncertowych, na ulicach pełnych śmiechu i refleksji. Moguncja uczy, że to, co lokalne, może mieć wpływ globalny. Że wielkie idee rodzą się czasem w najmniej spodziewanych miejscach. Idee, które emanują na kolejne pokolenia. Tu historia się nie kończy. Tu właśnie ona się zaczyna.